Cześć, z tej strony Radek. W dzisiejszym odcinku omówił nietypowe i ciekawe skrzyżowania, w tym skrzyżowania o ruchu okrężnym, potocznie zwane rondami, które można spotkać w naszym kraju. Tym razem nie będę omawiał jednego miejsca w jednym województwie. Zresztą ten odcinek będzie trochę inny. Wymienione miejsca nie mają jakiegoś wspólnego klucza. Większość miejsc, które omówię w filmie, pochodzi z waszych komentarzy, za co wam serdecznie dziękuję. Zaczynamy od województwa kujawsko-pomorskiego, gdzie w powiecie golubsko-dobrzyńskim w gminie Ciechocin znajduje się wieś Miliszewy. We wsi tej na środku skrzyżowania stoi dom. Ktoś z was dobrze mi napisał w komentarzu, że trzeba mieć silną wolę, żeby mieszkać w takim miejscu. Ale jak widać po zdjęciach, na tak małej działce zmieścił się nawet basen dla dzieci. W tym samym województwie, ale już w Toruniu, znajduje się interesujące skrzyżowanie. Jest to Plac Pokoju. Samo skrzyżowanie nie ma może w sobie nic szczególnego, ale gdy się przyjrzymy trochę bardziej, to zauważymy, że pod placem przechodzi linia kolejowa nr 353 Poznań Wschód, Toruń, Skandawa. Nie wiem, czy jest jeszcze w Polsce takie miejsce, żeby centralnie pod skrzyżowaniem przechodziła linia kolejowa. Z województwa lubelskiego wybrałem dwa miejsca, które omówię. Pierwsze znajduje się w samym Lublinie, gdzie w dzielnicy Kalinowszczyzna znajduje się rondo dla rowerów. Nie wiem, czy jest w Polsce coś podobnego. Według mnie wygląda to bardzo ciekawie. Brawa dla osoby, która na to wpadła. Drugie miejsce, które chciałbym wam przedstawić, znajduje się w bardzo popularnym ostatnio mieście, czyli w Kraśniku. A w mieście tym są nawet dwa ciekawe rozwiązania drogowe. Pierwsze znajduje się w dzielnicy Kraśnik Fabryczny, gdzie kilka lat temu wybudowano rondo Biszkoptowe. Miejsce to nazywa się Rondem Pamięci Ofiar Katynia. Spotykają się tutaj 4 ulice. Drugie miejsce w Kraśniku znajduje się w dzielnicy Kraśnik Stary, inaczej zwanym Kraśnikiem Lubelskim, gdzie ulice Struga, Narutowicza i Mostowa tworzą trójkąt z ruchem okrężnym. W środku tego skrzyżowania znajduje się mały park oraz kilka zakładów. Bardzo ciekawe rozwiązanie. W województwie lubuskim, w Żaganiu, w samym centrum miasta, nad rzeką Bóbr, również znajduje się rondo typu biszkoptowego. Jednak różni się ono od tego z Kraśnika, ponieważ jest dość długie. Przez rondo przechodzi droga wojewódzka nr 296. Miejsce to nazywa się Rondo imienia Czterech Pancernych. Nazwa ta nie jest przypadkowa. Większość scen do filmu Cztery Pancernie i Pies została nagrana właśnie w okolicach Żagania. W województwie małopolskim, w Krakowie, znajduje się rondo Piastowskie. Do skrzyżowania dochodzą 3 ulice, czyli Stanisława Mikołajczaka, Piasta Kołodzieja oraz Srebrnych Orbów. Skrzyżowanie ma kształt trójkąta. Dodatkowo wzdłuż każdej z ulic poprowadzona jest linia tramwajowa, więc w samym środku jest rozwidlenie na 3 strony torów tramwajowych. Inne interesujące skrzyżowanie z województwa małopolskiego znajduje się w Myślenicach. W samym centrum miasta spotyka się 5 dróg. Takie miejsce również można nazwać rondem biszkoptowym, ale dwa, nazwijmy to brzuchy, są różnej wielkości. Dodatkowo, co jest interesujące, pod samym środkiem ronda przepływa rzeka Bysinka. Trzecie miejsce z województwa małopolskiego, które chciałbym omówić, znajduje się w Bochni, w północno-wschodniej części miasta, w
tym miejscu do niedawna były ogromne korki. Organizacja ruchu w tym miejscu wyglądała zupełnie inaczej. W 2020 roku zmieniono organizację ruchu i od tej chwili korki się skończyły. Obecnie budynki w środku tego placu należy objechać dookoła. W województwie mazowieckim, w Siedlcach, w samym centrum miasta, znajduje się plac Tysiąclecia. W środku tego placu znajduje się kościół. Pojazdy jadące czy to ulicą Sienkiewicza, czy Kilińskiego muszą objechać kościół dookoła, żeby dostać się na drugą stronę ulicy. W województwie podkarpackim, w Rzeszowie, w samym centrum miasta, jest nietypowe rozwiązanie dla pieszych. Otóż nad ulicą Grunwaldzką i Aleją Józefa Piłsudskiego znajduje się okrągła kładka dla pieszych. Według mnie robi ona ogromne wrażenie. Bardzo ciekawie to wygląda. Drugie miejsce z województwa podkarpackiego, które chciałbym wam pokazać, znajduje się w Mielcu. Otóż na połączeniu ulic Witosa oraz Powstańców Warszawy znajdują się dwa bliźniacze ronda. Z góry wyglądają jak soczewki do oka. Do niedawna było tutaj zwykłe skrzyżowanie typu T. Teraz zostało przebudowane i powstało takie nietypowe rozwiązanie. W województwie pomorskim, w mieście Chojnice, można spotkać rondo Biszkoptowe. Znajduje się blisko centrum miasta. Do tego skrzyżowania łącznie dochodzi 5 ulic. Miejsce to nazywa się rondo imienia rotmistrza Witolda Pileckiego. W województwie śląskim chciałbym omówić 3 miejsca. Pierwsze znajduje się w Częstochowie, niedaleko pętli tramwajowej. Wzdłuż ulicy generała Fieldorfa-Nila znajduje się nietypowe rozwiązanie. Właściwie sam nie wiem, jak je prawidłowo nazwać. Odległość pomiędzy dwoma końcami tego, nazwijmy to, spłaszczonego ronda wynosi aż 180 metrów. Nie widziałem nigdzie w Polsce takiego rozwiązania. Dodatkowo po prawej stronie jest ogromny teren zielony, w żaden sposób nie zagospodarowany. Może ktoś z miejscowych napisze mi, co w tym miejscu było planowane. Drugie miejsce z województwa śląskiego, na którym chciałbym się skupić, znajduje się w mieście Łazy. Samo miejsce może nie wygląda zbyt interesująco, ale ciekawa jest nazwa. Otóż ulica w północnej części miasta przy blokach jest ulicą o ruchu okrężnym, ma kształt prostokąta, a nosi nazwę Trójkąt. Trzecie miejsce z województwa śląskiego znajduje się w Skoczowie. Na połączeniu ulic Targowej, Mickiewicza i Górny Bór znajduje się rondo Biszkoptowe. Tutaj, podobnie jak w innych miastach, które omówiłem wcześniej, kilka lat temu były obok siebie dwa skrzyżowania typu T. Dochodziło do wielu niebezpiecznych sytuacji. Teraz takie sytuacje nie mają już miejsca z racji tego, że wybudowano tutaj rondo Biszkoptowe. W województwie warmińsko-mazurskim, w Olsztynie, na połączeniu ulic Kopernika i Kajki, znajduje się plac Pułaskiego. W środku placu znajduje się trawnik i budynek, do którego prowadzi kilka przejść.
To skrzyżowanie stało się legendą wśród kursantów na prawo jazdy. Każdy spędził tam sporo czasu na naukach i przejechał przez nie na egzaminie. W województwie wielkopolskim omówię 3 miejsca. Pierwsze to rondo Biszkoptowe w Grodzisku Wielkopolskim. Podobnie jak w innych miastach, które omówiłem, tutaj również przed przebudową dochodziło do wielu niebezpiecznych sytuacji na drodze. Spotyka się tutaj łącznie 5 ulic. Po przebudowie ruch się uspokoił, a przejazd jest bardzo wygodny. Drugie miejsce z Wielkopolski, które chcę omówić, znajduje się w Kępnie. Wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 482, która była kiedyś drogą krajową nr 8, kilka lat temu wbudowano rondo. Jest ono dość nietypowo zaprojektowane, ponieważ ulica Sportowa, która również dochodzi do tego ronda, poprowadzona jest równolegle do drogi wojewódzkiej w bardzo bliskiej odległości. Z tego powodu, jadąc samochodem po ulicy Sportowej, z racji, że kąt skrętu wynosi 180 stopni, stoi zakaz skrętu w prawo. Kierowca powinien objechać całe rondo dookoła, żeby móc pojechać z ulicy Sportowej w drogę wojewódzką. Niestety, jak widać na filmie, kierowcy z zakazu skrętu w prawo nic sobie nie robią i łamią przepis. Z tego co się dowiedziałem, robią to tak prawie wszyscy. Dziwne. Trzecie miejsce, które chcę przedstawić z Wielkopolskiej, znajduje się we wsi Krzemieniewo na wschód od Leszna, niedaleko drogi krajowej nr 12. Znajduje się tutaj bardzo interesujące rozwiązanie. W samym centrum wsi, na połączeniu ulic Wiejskiej i Dworcowej, znajduje się rondo, w środku którego znajdują się domy mieszkalne. Dodatkowo pomiędzy domami a drogą przepływa potok. Bardzo ciekawie i interesująco to wygląda. I na koniec województwo zachodniopomorskie. Na południu Szczecina, nad drogą krajową nr 31, znajduje się rondo. Służy ono do wjazdu i wyjazdu z pobliskiego centrum handlowego. Nie wiem, czy jest drugie podobne rozwiązanie w Polsce. Według mnie wygląda to super. Jeśli w Twojej okolicy znajduje się ciekawe rozwiązanie i chciałbyś, żeby znalazło się w kolejnym odcinku, to napisz mi to w komentarzu. Dodatkowo, jeśli posiadasz materiał zdjęciowy lub filmowy i chcesz mi go udostępnić, będę bardzo wdzięczny. Dziękuję wymienionym osobom i urzędom za pomoc w realizacji filmu. Jeśli spodobał Ci się mój film, zasubskrybuj mój kanał, daj łapkę w górę oraz napisz komentarz, co Ci się podobało lub nie. Dzięki.